Spoko, spoko. Nic się nie stało. Bardzo dobrze. Cześć. Jesteśmy właśnie w okolicy wsi Niegowa, gdzie zamierzamy zwiedzić jaskinię księdza Borka. Wejście do jaskini to około 5-metrowy komin, przy czym jego początkowa część jest właściwie zaciskiem i przez to na tyle ciasna, że nie sposób wpaść niekontrolowanie do środka. Mimo to zawiesiliśmy sobie liny, żeby ułatwić nieco również późniejsze wyjście. W każdym razie moi towarzysze opuszczają się już do środka, ja podążam tuż za nimi i wkrótce po krótkiej przerwie Fu! Komar mi wleciał do ust. dołączam do nich na dole, na niewielkiej półce. Kiedy zbieramy się tam już wszyscy, pora zacząć opuszczać się po pochylni. W trakcie ostatnich deszczy ewidentnie zlewała się po niej woda, przez co jest ona dość śliska. A tu ślisko. Schodzę niżej, robię krótką przerwę na wspominki. Jak tu pierwszy raz z ekipą byliśmy, to z tego głazu zrobiłem krok lewą stopą tu do tej dziury. Bardzo bolało. Oj. Wszystko okej? Przeskoczę na sam dół, aby oszczędzić wam oglądania moich ubłoconych butów i zamiast tego pokazać, jak tak właściwie wygląda sama pochylnia. W jej dolnej części, już właściwie na samym końcu, trzeba trochę uważać, ponieważ lina lubi tutaj odciągnąć do przeciwległej ściany. Spoko, spoko. Tak czy inaczej znajdujemy się wszyscy na dole. Jest tutaj jeszcze drobna kontynuacja tej szczeliny, ale my zaglądamy tam tylko szybko, po czym ruszamy w główny ciąg jaskini. Do wyboru są tutaj dwa otwory. Tego dnia nie chce mi się już czołgać, więc wybieram ten górny, pomimo że jest on nieco niewygodny dla wysokiej osoby. No. Mijamy jeden zakręt i za nim znajduje się niewielki prożek, który musimy pokonać. Na szczęście nie jest on dużym wyzwaniem, jako że w zasięgu są bardzo dobre chwyty. No ale jeśli ktoś nie dosięga, to zawsze może sobie poradzić z pomocą znajomych. Spróbuj dać nogę na razie. Ja ci ją docisnę. No i dawaj. Czekaj, trzymaj jeszcze. Trzymam cały czas. Okej. Właściwie bardziej dociskam ją do skały niż trzymam. Lub po prostu przejść ten fragment zapieraczką. Nice. O, musiała stopę wrzucić, żeby dominację pokazać. Nie sięgałam kolanem. A sięgnęłaś stopą? Jak to jest możliwe? Wdrapujemy się wyżej. Przechodzą tutaj otwory, którymi będziemy wracać na początek jaskini, natomiast Miłosz rozkłada linę, aby pomóc nam zejść po dość stromym fragmencie w kierunku dna jaskini. Lina ta nie jest to jakoś super potrzebna, ale na pewno nie zaszkodzi i ułatwi nam trochę zabawę. Wkrótce rozpoczynamy naszą absolutnie bezproblemową podróż na dno szczeliny. Żyję, spoko. Zapraszam. Znajdujemy się teraz w drugiej z dwóch potężnych szczelin tworzących tę jaskinię. Pierwsza z nich była w miejscu pochylni, po której niedawno schodziliśmy. Przemierzając ją dalej, dochodzimy do kilkumetrowej studzienki, nad którą to będziemy przechodzić na drugą stronę. Nie jest to na szczęście zadanie przesadnie trudne, są tutaj ponownie dość dobre chwyty oraz sama zapieraczka radzi sobie doskonale z tym wyzwaniem. Spoko. Która godzina? Czekaj. Bo przeżywam swój mały osobisty dramat. Bardzo dobrze. Zaraz będzie po dramacie na ciebie. O, nice. Stój tak.
Schodzimy z niewielkiego proszka, który znajduje się zaraz za studzienką i moglibyśmy tutaj kontynuować wspinaczkę przez całą szczelinę, aby dojść do jej końca. Nas jednak interesuje najniższy punkt jaskini, w związku z czym będziemy iść niżej i z powrotem, to jest wejdziemy w miejsce, do którego wpada wspomniana wcześniej studzienka. Kubeczek? Może gdzieś leży zaczepiony o coś. Przejdziemy się kawałek, to zobaczymy. I dochodzimy tutaj do końca naszej podróży, to znaczy musimy jeszcze wyjść oczywiście, jednak popełniłem tutaj pewien błąd i zostawiłem baterię do swojej kamery na powierzchni. Tak więc kiedy siedzimy tutaj, wchodzimy w ostatnie szczelinki i bawimy się trochę ze światłem, to moja kamera wyłącza się. Jeśli jednak wrócilibyśmy się do miejsca, w którym zostawialiśmy ostatnią linę, Generalnie zarówno tędy, jak i tędy się dochodzi w to samo miejsce. Tak. wskazane przeze mnie korytarze prowadzą do jeszcze kilku komór. Jest tam również wznoszący się korytarz, który prowadzi w górne partie szczeliny, w której przed sekundą byliśmy. Natomiast za moimi plecami jest właściwie już wyjście z naszej jaskini. Co bardziej spostrzegawczy z was, być może zauważyli, że siedziałem w nim na samym początku tego filmu. Pozostaje już tylko opuścić jaskinię i w naszym wypadku zakończyć wyprawę, jako że byliśmy już dosyć zmęczeni kolejną jaskinią tego dnia. Natomiast sama okolica z pewnością warta jest uwagi, zarówno przez walory przyrodnicze, jak i znajdujące się w okolicy inne jaskinie, które z pewnością prędzej lub później znajdą się na kanale. Do tego czasu jednak do zobaczenia.